Cześć, chcesz wiedzieć, jak chronić dane osobowe, ale nie masz dużo czasu. Poszukujesz szybkich i sprawdzonych informacji na temat RODO. Chcesz szybkich konkretów. Tu w 5 minut dowiesz się wszystkiego od eksperta z 20-letnim stażem, dowiesz się zarówno o teorii, jak i o praktyce i dowiesz się, jak samodzielnie przygotować do RODO. Zapraszam do obserwowania mojego kanału. Wiele osób cały czas zadaje te same pytania, jak zacząć w poszukiwaniu przodków. Pomyślałem, że zrobię ułatwiający filmik zawierający podstawowe wyjaśnienia i instrukcje krok po kroku. Zacznijmy od podstawowych informacji. Jak zacząć? Zdecydowanie najlepszym miejscem rozpoczęcia poszukiwań przodków jest Urząd Stanu Cywilnego. Tam uzyskamy najbardziej aktualne informacje z nowożytnych systemów. Etap do 1944 roku nie powinien nikomu zrobić problemów. Uzyskujemy informacje dotyczące urodzeń, małżeństw i śmierci przodków. Tam znajdujemy dodatkowe informacje w zakresie imion i nazwisk rodziców konkretnych osób. Czasami w tym obszarze urzędnicy powołują się na RODO i na ochronę danych osobowych i w efekcie nie chcą udostępniać tych danych. Jak zatem wykorzystać swoje uprawnienia? W tym filmie powiem, jak zrozumieć niektóre zapisy i na jakie fragmenty RODO się powołać. Zacznijmy od podstaw. Kto może załatwić sprawę w urzędzie? Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są osoba, której akt dotyczy, wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun, sąd i prokurator, organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych działań, inne osoby, które wykażą w tym interes prawny. To, co nas interesuje, to najbliższa rodzina, czyli wstępni i zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun. Najwięcej problemów zawsze robi to, kim są wstępni i zstępni. Wstępni. Wstępnymi są dla osoby fizycznej te osoby, od których się wywodzi. Jego rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. Jeśli przepis prawa nie stwierdza inaczej, np. zawężając określoną instytucję tylko do rodziców lub tylko do dziadków, oznacza wszystkie takie osoby. Zstępni. Wstępnymi są potomkowie danej osoby fizycznej. Dzieci, wnuki, prawnuki. Podobnie jak w przypadku wstępnych, zstępni są zbiorczym określeniem i należy go używać do wszystkich potomków. Do zstępnych zalicza się naturalnych potomków osoby, przysposobione, adoptowane przez niego dzieci, dzieci uznane przez niego jako własne, wobec czego my jesteśmy zstępnymi poszukującymi informacji o naszych wstępnych. Wiemy już, kto i gdzie może uzyskać informacje. Jak zatem wygląda sam proces uzyskiwania dokumentów? Osoba, której akt dotyczy, jej małżonek, dzieci oraz rodzice mogą złożyć wniosek o wydanie z rejestru stanu cywilnego odpisu zupełnego lub odpisu skróconego aktu stanu cywilnego dotyczącego tej osoby. Można to zrobić elektronicznie, a po uwierzytelnieniu na podstawie artykułu 20a ustępu 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zrealizować czynność bez wychodzenia z domu. Tu należy zwrócić uwagę, że może być konieczność uwierzytelnienia osoby. Istnieje możliwość uwierzytelnienia przez profil zaufany. Profil zaufany posiada praktycznie każda osoba posiadająca konto w banku. Logujemy się do systemu, aby zawnioskować o dokumenty. Następnie jesteśmy przekierowani do banku, gdzie się logujemy, a następnie jesteśmy przekierowani ponownie do systemu jako osoby uwierzytelnione. Co zawierają takie skrócone akty? Odpis skrócony aktu urodzenia zawiera nazwisko, imię, imiona oraz płeć dziecka, kraj, datę i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe i imiona rodziców. Odpis skrócony aktu małżeństwa zawiera nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe małżonków, daty i miejsca ich urodzenia, datę i miejsce zawarcia małżeństwa, nazwiska rodowe i imiona rodziców osób, które zawarły małżeństwo, nazwisko lub nazwiska małżonków, które będą nosić po zawarciu małżeństwa, nazwisko dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, adnotacje o ustaniu małżeństwa, jego unieważnieniu, ustaleniu nieistnienia małżeństwa, separacji, zniesienia separacji, oznaczenia sądu, sygnaturę akt sprawy, daty umocnienia się orzeczenia oraz oznaczenia aktu zgonu. Odpis skrócony aktu zgonu zawiera nazwisko, imię, imiona oraz nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej, stan cywilny osoby zmarłej, nazwisko, imię, imiona oraz nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej, jeżeli w chwili śmierci pozostawała ona w związku małżeńskim, datę i godzinę miejsca zgonu, albo jeżeli nie są znane datę, godzinę oraz miejsce znalezienia zwłok, nazwisko rodowe i imiona rodziców osoby zmarłej.
Wszystkie dokumenty z rejestru stanu cywilnego wydaje się przez okresy przechowywania aktów, a także po upływie tych okresów, a przed przekazaniem aktów stanu cywilnego do właściwego archiwum państwowego. Osoba, której akt dotyczy, jej małżonek, dzieci oraz rodzice mogą... Uwaga, odpisy zupełne są bardziej szczegółowym źródłem informacji, przydatnym przy braku punktu zaczepienia. Okres przechowywania aktu stanu cywilnego dla akt urodzeń, okres ten wynosi 100 lat, a dla ślubów i zgonów 80 lat. Podane okresy są liczone od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło sporządzenie aktu stanu cywilnego. Następnie akta przekazywane są do właściwego miejscowo archiwum państwowego. Istnieje możliwość uzyskania również rękopisów z aktów stanu cywilnego. Akta stanu cywilnego po upływie okresu przechowywania powinny być traktowane jako materiały archiwalne. Z tego względu przysługuje prawo wnioskowania do Urzędu Stanu Cywilnego o udostępnienie oryginałów rękopisów tych dokumentów i to bez opłaty oraz potrzeby udowadniania pokrewieństwa. Jakie dokumenty możemy jeszcze uzyskać? Akta metrykalne, księgi kościelne, jest to najlepsze źródło informacji, spisy ludności, akta z sądów, akta placówek oświatowych, informacje z metryki koronnej, litewskiej, mazowieckiej, wołyńskiej, rejestry podobnego, akta instytucji powołanych do badania szlachectwa XIX wieku, deputacje szlacheckie i heroldia Królestwa Polskiego. Akta metrykalne. Najstarsze akta metrykalne w Polsce pochodzą z XVI wieku. Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem od 1545 roku. Staropolskie akta metrykalne dostarczają informacji przede wszystkim do genealogii rodzin szlacheckich oraz mieszczańskich, ale podają niewiele informacji o rodzinach chłopskich. Sposób prowadzenia ksiąg podczas zaborów regulowały przepisy poszczególnych zaborców. Księgi kościelne. Wiele danych o charakterze genealogicznym zawierają księgi prowadzone w parafiach z rejestrami parafian, zapowiedzi, ogłoszeń parafialnych. Spisy ludności. Spisy ludności. Pierwszy spis mieszkańców w Polsce datowany jest na 1791 rok. Spisywanie ludności zamieszkałej na określonym terytorium upowszechniło się w XIX wieku. W latach 1808 i 1810 odbyły się spisy powszechne w Księstwie Warszawskim, a w 1897 pierwszy spis powszechny w niepodległej Polsce. Pierwszy spis powszechny w niepodległej Polsce odbył się w 1921 roku. Akta instytucji wymiaru sprawiedliwości. Dobrym źródłem informacji mogą być też spory, jakich w środowisku szlacheckim nie brakowało. Daje nam to podstawowe informacje o życiu przodków. Do badań rodzin szlacheckich z okresu staropolskiego można wykorzystać księgi ziemskie i grodzkie. Były one prowadzone w języku łacińskim. W księgach tych zawarte są nie tylko nazwiska właścicieli nieruchomości, ale również informacje o członkach rodzin, świadkach, długach i zobowiązaniach, poręczeniach, testamentach i należnościach. W posiadaniu Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie są również księgi metrykalne urodzeń, małżeństw, zgonów z terenów tzw. zaborzańskich, przechowywane w trzecim Wydziale Rejestru Stanu Cywilnego Ksiąg Zaborzańskich. Zbiór ksiąg metrykalnych pochodzi m.in. z dawnych województw białostockiego, lwowskiego, stanisławowskiego, wołyńskiego, tarnopolskiego, poleskiego, nowogrodzkiego. Są to np. księgi wyznań chrześcijańskich, niektórych parafii rzymskokatolickich, ewangelickich, prawosławnych, grekokatolickich, ormiańskich oraz wyznania niechrześcijańskiego, niektórych izraelickich urzędów metrykalnych. Jak do tematów poszukiwań przodków odnosiły się polskie urzędy? W 2005 roku, jeszcze przed RODO, stanowisko zajął Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Odpowiedział na pytanie, czy Urząd Stanu Cywilnego, powołując się na ochronę danych osobowych, może odmówić mi wydania odpisów z aktów stanu cywilnego dotyczących członków mojej rodziny, jeśli swoją prośbę uzasadniam potrzebą załączenia ich akt sprawy sądowej. W stanowisku tym pada zdanie: składając wniosek o wydanie odpisu skróconego aktu zawierającego ograniczone dane osobowe, zainteresowana osoba nie musi szczegółowo udowadniać interesu prawnego. Wystarczy bowiem uprawdopodobnienie istnienia takiego interesu. Jakie inne przepisy RODO się przydają? RODO stanowi przechowywanie w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest on niezbędny do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych, w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, lub do celów statystycznych, na mocy artykułu 89 ust. 1, z zastrzeżeniem, że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą. Jest to tzw. ograniczenie przechowywania. Istotną kwestią jest to, że RODO co do zasady nie dotyczy osób zmarłych, więc w większości przypadków powoływanie się na RODO jako powód odmowy będzie błędne. Przy okazji warto wspomnieć, że przy uzyskiwaniu dostępu do rękopisów
Fotokopie często muszą być wykonywane własnym sprzętem. Podstawą prawną do wykonywania fotokopii jest artykuł 45 oraz 130 ustęp 5 i 6 ustawy z dnia 26 listopada. Prawo o aktach stanu cywilnego, artykuł 130 ustęp 5 tej ustawy pozwala osobie uprawnionej do otrzymania możliwości nieodpłatnego wykonania fotokopii aktu stanu cywilnego. Nie zapewnia to jednak obowiązku wydania kopii, wobec czego idąc na spotkanie w sprawie udostępnienia akt należy się zaopatrzyć w dobry aparat i miejsce w pamięci. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej na temat tego odcinka, zostaw komentarz i obserwuj ten kanał. Cała seria będzie mini szkoleniem, jakie możesz przejść w dowolnym dla siebie czasie. Could be us.